Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie. Na dzisiejszej lekcji popracujemy sobie farbami olejnymi. Będziemy pracować w różnorodnej gamie, która będzie również kontrastowa, ponieważ pojawią nam się odcienie błękitów, ale w połączeniu z mocnymi żółtymi, pomarańczowymi barwami. Popracujemy sobie nad przecierkami, pędzlami nylonowymi, szerokimi, ale także oczywiście wejdzie tutaj do zabawy szpachelka. Będziemy pracować nad niebem, chmurami, wodą, a także namalujemy łodzie. Popracujemy sobie nad strukturą, różnorodności zarówno samego kadłuba, jak i żagli. Popracujemy również oczywiście medium i tutaj będziemy dozować w odpowiedni sposób to medium, tak aby farba z jednej strony ładnie nam się łączyła w melanż, a z drugiej strony potrafiła również pozostać gęsta i pokazać ciekawe struktury. To wszystko dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do pracy. Przystępujemy do pracy. Na formacie 50 na 60 cm. Malujemy olejami. Mamy rozrysowaną już łódkę po to, aby delikatnie omijać tło. Dlaczego? Ponieważ farba olejna jest dosyć mocno kryjąca i zakryłaby nam tą płaszczyznę. Poza tym nieco inne kolory pójdą na żagle, a inne na nasze niebo. W związku z tym delikatnie zagruntuję sobie płaszczyznę nieba, w tym momencie olejem. To jest medium olejno-żywiczne. Taka cieniutka, musi być naprawdę cienka, nie gruba warstwa, po to, żeby farba dobrze się ze sobą połączyła, a nie ślizgała się po płótnie. To jest dosyć istotne. Pędzel płaski, nylonowy, najlepiej się do tego sprawdzi. Skupiamy się na razie na namalowaniu nieba. Niebo będzie kontrastowe w kolorze, ponieważ pojawią nam się jasne błękity, ale do tego chciałabym uzyskać efekt troszeczkę takiego zachodzącego słońca, w związku z tym również pomarańcze, a niebieski i pomarańczowy to dwa najbardziej kontrastujące ze sobą kolory. Zacznę od błękitów. Jasny błękit. Pojawi się tutaj na większości obszaru. I tej farby dajemy tak troszeczkę więcej, żeby ona miała możliwość rzeczywiście ładnego połączenia się przy delikatnym rozmacie z innymi barwami. Dobrze, dołożymy sobie odrobinkę ultramaryny. To jest taki bardzo ładny, zimny odcień niebieskiego. On będzie tutaj przepięknie wyglądał w połączeniu z tymi barwami. Damy troszeczkę ciemniejsze odcienie, bliżej linii horyzontu, ale również troszeczkę niech nam się więcej tych odcieni pojawi tutaj w górnych partiach.
uruchomiemy to wszystko fioletem. Fiolet połączę sobie z tym jasnym błękitem, ale również dodam odrobineczkę czerni, żeby ten fiolet leciutko tak ochłodzić. Tworzy się taki piękny, śliwowy odcień, który jest taki bardzo charakterystyczny w połączeniu chmur, tam gdzie mają cienie z zachodem słońca. Na pewno nieraz obserwowaliście takie zjawiska kolorystyczne. Dodajmy jeszcze odrobinę czerni. Dobrze, i teraz, kochani, czystym pędzelkiem wprowadzamy nieco bieli. Ta biel jest dosyć istotna, ponieważ na niej później pojawią nam się te odcienie bardzo ciepłe, czyli żółcienie, pomarańcze. Chcę, żeby całe niebo było takie bardzo świetliste, w związku z tym najpierw delikatnie właśnie wprowadzam sobie biel. Pod spodem jest grunt, który pozwala nam na takie łagodne rozprowadzenie farby. No i teraz to, co mnie interesuje jeszcze, to wprowadzenie odcieni zachodzącego słońca. Popatrzcie, wprowadzę sobie od razu 2 odcienie żółci na jednym pędzlu. Będzie to taka jasna żółć, ale również taka pomarańczowa lekko. Wprowadźmy teraz jeszcze taki pomarańcz, nieco bardziej czerwonawy. Bardzo delikatnie po tej bieli. Dobrze, moi kochani, mniej więcej tak to wygląda, a teraz przystępujemy do bardzo delikatnego rozmazu. I jeszcze jeden, przyda się zupełnie czysty pędzel, więc pamiętajcie, przy malowaniu farbami olejnymi warto mieć zawsze kilka tego typu pędzli, którymi wprowadzamy kolory, ale również później delikatnie je rozcieramy. W jedną i w drugą stronę. To jest bardzo ważne, żeby ten ruch był w wiele tak naprawdę stron, w wielu kierunkach. Wówczas mamy pewność, że rzeczywiście te wszystkie płaszczyzny pięknie nam się ze sobą połączą, tworząc takie bardzo łagodne i delikatne przejścia. Pracujemy dosyć delikatnie, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy połączenie żółci i obok błękitów. No co za tym idzie, łatwo wejść w odcienie zieleni, czego chcemy uniknąć przy malowaniu nieba. Łagodnie więc staramy łączyć się ze sobą obydwa zestawienia barw. Dobrze, naniosę teraz szpachelką więcej czystej bieli, ponieważ potrzebne mi są tutaj takie mocniejsze prześwietlenia, które również rozprowadzę delikatnie pędzlem.
szpachelkę po to, aby usunąć nadmiar już lekko zbrudzonej farby. Delikatnie przepracować to, co zostało naniesione szpachelką. Farba jest bardzo gęsta. Dodajmy odrobinkę oleju. Dobrze, delikatnie, popatrzcie, rozjaśniło nam się tutaj, zrobiło się to jeszcze bardziej pastelowe, a teraz większa szpachelka. Większa szpachelka ma oczywiście większą płaszczyznę, w związku z tym możemy sobie ładnie ją położyć i delikatnie wcierać farbę w taki sposób, żeby ona się tak naprawdę dobrze łączyła z innymi barwami. Uzyskujemy dzięki temu bardzo ładne, szerokie płaszczyzny. Farba olejna jest znacznie bardziej gęsta od farby akrylowej, potrzebuje więcej siły, więcej wtarcia szpachelką. Teraz jeszcze raz delikatnie. Dobrze, możemy jeszcze leciutko powprowadzać troszeczkę faktur już na koniec malowania naszego nieba. Nieco mocniejsze refleksy.
również nam pozostała na płótnie. Możemy jeszcze zastosować takie delikatne tapowanie, które również pokaże nam, może właściwie lepiej będzie gąbeczką, które pokaże nam też strukturę jeszcze dodatkowo pierzastości chmur. Pierzastość przy delikatnym rozmazie daje nam takie bardzo subtelne wrażenie zmiany, troszeczkę takie jakby kształtu samego struktury tych chmurek, ale też takie cofnięcie lekkie do tyłu przy końcówkach. To jest takie lekkie tak zwane wtapianie w tło. No dobrze, przechodzimy sobie nieco niżej, przejdziemy teraz ku dołowi, zrobimy sobie w postaci takiej łuny jasną, taką podłużną plamę. Tutaj będzie szło takie główne światło przy linii horyzontu. Leciutko umaczam szpachelkę i przegruntujemy sobie teraz dół. On może być taki delikatnie nawet podkolorowany, to nie ma większego już tutaj znaczenia. Pójdzie sobie takie leciutkie ciepło teraz. Farby dzięki temu zaraz ładnie się będą łączyły. Nadmiar możemy nieco ściągnąć szpachelką. I szpachelką teraz mogę nawet nanieść troszeczkę kolorów. Kolorów oczywiście bardzo podobnych do tego, co działo się tutaj na górze. Szpachelką pracujemy naprawdę bardzo szybko. Zrobimy teraz taki chłodny, tutaj nieco odcień, brudnawy i połączenie tutaj ultramaryny z czernią bardzo dobrze będzie na pewno wyglądało. Pojawi nam się odbite łódki, ale to już w nieco późniejszej fazie. Teraz trochę światła. Bliżej łódeczki damy te odbicia blasku również na wodę. I przecieramy szpachelkę, bo to jest tutaj bardzo istotny element. Spróbujmy delikatnie przetrzeć wodę.
kierunku. Taką już delikatną podstawę mamy. Dobrze by było teraz wprowadzić sobie trochę jaśniejsze barwy. Zetrzemy nagle barwy, żeby nie brudziły się za bardzo. Troszeczkę poskrobię tutaj. Możemy sobie pozwolić przy tego typu malowaniu na długi okres schnięcia, bo musielibyśmy przerwać tą pracę nawet na 2-3 tygodnie, ale możemy zawsze ściągnąć trochę farby, w te miejsca nałożyć szpachelką jaśniejszą. Przetrę jeszcze delikatnie gąbeczką. W ten sposób możemy sobie przyspieszać tą pracę, malując także olejami. No dobrze, popatrzcie, mamy taką ładnie już zdjętą warstwę. I teraz możemy na tą warstwę nałożyć sobie właśnie czystej bieli. Odrobinkę nacząć sobie szpachelkę w medium, żeby ta farba jednak nieco łatwiej się rozprowadzała. I spróbuję sobie to nakładać w taki sposób tą farbę, żeby ona delikatnie zaczęła później przy rozmazie tworzyć strukturę wody. To samo z drugiej strony. Leciutkie wprowadzenie tych odcieni, które znalazły się tutaj na niebie, ale tylko w strefie tej bieli, żebyśmy nie uzyskali tutaj zieleni za dużo. Bo połączenie tej żółci z błękitami zawsze jest ryzykowne, więc na to naprawdę musimy zawsze uważać. I teraz tak delikatnie zarysuję sobie kształt samej łódki. Od lewej strony ona będzie znacznie ciemniejsza. Tutaj damy cień.
od lewej strony damy jaśniej. Tutaj będzie więcej światła już. Samo wnętrze to sugestia tego, że coś się dzieje, że być może jakieś postaci tutaj w tej łodzi się znajdują. Odrobinę ultramaryny z czernią, taka kolorystyka lekko przełamana również z ciepłymi brązami. Dobrze, gdyby się pojawiła. Teraz tutaj również musi się pojawić już cień mocniejszy, ten cień, który będzie na wodzie. On musi się łączyć z tymi wszystkimi światłami pięknie. Zrobimy delikatne odbicie żagla, który będzie również pięknie tutaj połączony z wodą. On musi się rozpływać, rozlewać delikatnie. Dobrze, i mniejszym pędzelkiem teraz. Spróbujemy tak subtelnie, z lekkimi brązami naszkicować sobie teraz maszt, który będzie bardzo wysoko sięgał, prawie do samego końca naszego blade ramu oraz żagla. Nadmiar farby zdejmujemy sobie szpachelką, tam gdzie jest ten duży, w miejscu, gdzie ma być jakiś inny kolor. Dobrze, i możemy sobie delikatnie nałożyć taką podstawową jakąś barwę, może takim pędzeleczkiem, jest trochę twardszy, a farby olejne jednak są bardzo gęste.
brązami złamanymi lekko czernią podcieniujemy sobie leciuteńko nasze żagle. To samo mniejsze. Sam kolor gdzieś może pojawić się oczywiście, a nawet powinien w odbiciu w wodzie, więc również tak leciutko, delikatnie poprzełamuję troszeczkę te odbicia. Dobrze, kochani moi, teraz tak delikatne roztarcie. Nabieram miękkości bardzo ładnie. Dobrze, spróbujmy teraz delikatnie popracować nad rozmazem samej wody. Sobie delikatnie obmyć pędzel tak, aby był czysty. To będzie mi brudził wszystko. I od razu naniesie mi na całość żółcienia. Dobrze. Postaram się przepracować teraz delikatnie wodę. Czyli to, co zostało wcześniej naniesione, teraz ulegnie delikatnemu połączeniu. Żeby łatwiej mi było podchodzić do tych dolnych partii. Rozprowadzam teraz nieco sobie farbę kantem szpachelki, tworząc od razu takie, zobaczcie, odbicia wody, fale.
niektórych miejscach nadmiar farby, a dodaję go na samych krawędziach. Wówczas tworzą się takie bardzo ciekawe odbicia. Dodam troszkę bieli. Troszeczkę tych ciemniejszych partii pokazujących takie mocniejsze odbicia zarówno samej łodzi, jak i żagli tutaj z tej strony. Teraz czystym pędzlem jeszcze przepracowanie raz. Dodajmy sobie jeszcze odrobinkę odbicia tej ultramaryny, która się tutaj tak ładnie przy linii horyzontu pojawiła. Ładnie scali połączy górę z dołem. Dobrze, popracujemy teraz chwilę nad łódką, dodając sobie nieco pracy szpachelką. Ta szpachelka da nam takie możliwości tutaj zaznaczenia bardzo prostego masztu, jakichś szczegółów, troszeczkę fakturek. Ważne jest, żeby teraz dodać już troszeczkę tego medium do farby, tak aby móc uzyskać tutaj takie ładne, cienkie przejścia.
białością, to jest ciepła biel. I dajmy takie rozświetlenia. Możemy również tą bielą jeszcze tutaj delikatnie poprawiać sobie te cienkie maszty. To samo zrobimy od tej strony. Troszeczkę takich różnych szczegółów. Tam, gdzie chcemy, żeby było już tak bardziej precyzyjnie, dajemy nieco tą rzadszą farbkę. Dobrze, i teraz troszeczkę mniejsza szpachelka. Samą strukturę, budowę łodzi. Pojawiają się jakieś jaśniejsze elementy. Zaznaczymy je tak tylko delikatnie, sugestywnie.
trzecim planie również pojawia się podobna łódź, ale naprawdę bardzo, bardzo daleko, więc ona będzie naprawdę już tutaj mocno sugestywna jedynie. Nie może mieć tak intensywnych kolorów, oczywiście jak ta tutaj z przodu, bo pamiętajmy o tym, że im coś jest dalej, tym jest mniej widoczne, bardziej zlane z tłem. Tworzymy więc sobie taką delikatną, zamgloną świeczkę. Ciuteńko jeszcze ją rozetrę, tak aby ona lekko wtapiała mi się w tło. Ona ma się tak niemalże łączyć nam tutaj z naszym niebem. Wracając do tej naszej łodzi na pierwszym planie, pokażemy jeszcze delikatne odbicie mniejszego żagielka. Prowadzimy odrobinkę brązów, które pojawimy nam się tutaj na tych żaglach. Niech one również będą miały jakieś swoje takie logistyczne odbicie w wodzie.
myślę, że zbliżamy się do końca. Na tym możemy zakończyć naszą dzisiejszą impresję z wodą i z żaglówkami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie doskonale się bawić, malując już te jakże letnie klimaty. Pozdrawiam Was i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków.